2 razy 2 daje, wiesz, że wsiąść w pociąg, niech jedzie w życie. Mam czegoś żałować? Może na 4. płycie. Przeżyję krótko, sprawdź mi silną wolę. Jak szybko z wódką weźmiesz inną kulę. ale ze mnie typ, ale ze mnie typ. Znów Robię rap, bo nie sprzedaję proszku obcym. Robię rap. Straszną ironią losu jest, że człowiek, który życie związał z muzyką, nie słyszy. Szybciej, bo zgasną. No mam nadzieję, że będzie na tyle dobrze udawał zaskoczonego, że będzie profesjonalnie. Karol, wszystkiego najlepszego. Uważaj na siebie, chłopaku. Posłuchaj, 27 lat, dla mnie ten świat się kręci. I choć czasem blisko mi do świętej pamięci, wciąż mówię o życiu, mam do tego prawo. To jest człowiek, który weryfikuje jakby wszystkie moje żale i ewentualne pretensje, jakie mogę mieć do życia. To was tu wszystkich puści, kurwa. Ja czasami próbowałem się, wiesz, znaleźć w takiej sytuacji i mówię, kurwa, jak można w takim mieć pretensje, że czegoś się nie ma, że coś się nie udało, kurwa. Mówię, jak człowiek po takich przejściach, jakby takimi rzeczami, które się dzieją ze zdrowiem i ogólnie, może robić cały czas z takim uśmiechem na twarzy człowieku. To jest w ogóle rzecz dla mnie niesamowita, wiesz, że on cały czas ma w sobie tyle humoru, kurwa. To jest to samo tutaj. To jest zwrotka, którą każdy będzie stanowił 12 wersów. To jest bardzo ważna rzecz. 12 wersów tylko, nie płacz proszę. 12 wersów w zębach tu przenoszę. Jestem właśnie na urodzinach u mojego koleżki Piusa. No i tak się złożyło, że dostałem tutaj tekst Piusa do nowego kawałka i tu jest instrumental na tej płycie. Po prostu nie może mnie nie być gdzieś między tymi wersami. This is how we do it. To była prawdziwa zaskoczka, prawdziwa impreza zaskoczenia. Tak jak w 04, gdy usłyszałem werdykt, że mój stan zdrowia jest stosunkowo mierny, że mam nowotwór na słuchu, obu nerwach i że w słyszeniu raczej czeka mnie przerwa. Zamiast swego słuchu będę miał implanty. Takie są fakty, nawet nie mam jak być anty. Muszę to przejść, nie ma dróg na skróty. Karol, kiedy zgłosił się do nas, miał szumy uszne, nieco gorzej słyszał na jedno ucho i to go niepokoiło. Dokładne badania pokazały, że w tym uchu jest nerwiak. U Karola prawdopodobnie te komórki funkcjonują, natomiast jego choroba dotknęła nerwu słuchowego, czyli ten fragment połączenia między uchem wewnętrznym a mózgiem przestał funkcjonować, bo urósł guz. To nie są takie zmiany nowotworowe, które dają przerzuty, ale przez fakt powiększania swojej objętości zaburzają funkcje, zwłaszcza tych struktur nerwowych, które są w sąsiedztwie. Neurofibromatoza, bo o tej chorobie mówimy, jest taką chorobą. Karol czuł się świetnie, prawił sporty, imprezował i robił wszystko to, co robi mężczyzna w jego wieku, ale z niewiadomego powodu, będąc absolutnie trzeźwy, wpadł na słup od znaku drogowego, chociaż wydawało mu się, że on jest zupełnie kilkadziesiąt centymetrów dalej. Poszedł do lekarza i właśnie lekarze tę chorobę, która objawała się jakimiś małymi guzkami, jakimś czymś takim po prostu, co wyglądało jak dermatologiczna choroba, okazało się to po prostu nowotworem, co prawda niezłośliwym, ale chorobą naprawdę ciężką. Zanim trafiłem pod nóż, była płyta 247, akcja All for Pius zwróciła mi pewność siebie. Zapadła decyzja, że jedyną szansą jest usunięcie zmiany nowotworowej z równoległym, ewentualnym wszczepieniem implantu, który stymuluje jądra słuchowe w pniu mózgu. To zaczęło się oczywiście od pierwszych nagrywek 247, no i pierwszej płyty 247, Funk dla smaku, którą nagrywaliśmy w studiu S33 razem z Glubem i z Nunem. Oni realizowali tę płytę od strony nagrywania całości. Karol, okaz zdrowia. Właśnie po pierwszej płycie w tym okresie Karol dowiedział się o swojej chorobie. Pamiętam pierwsze informacje o chorobie Karola, jak wylądował w szpitalu i wydawało się, że to nic groźnego, jakieś zatrucie. Potem okazało się, że cała Legia zawsze razem i całe to środowisko znajomych, wspólnych
inne akcje All for Pius, zbieranie pieniędzy na meczach, imprezy w klubie The Fresh, tłumy ludzi, licytacja pamiątek klubowych, koszulka Artura Boruca, gadżety Celticu, różnego rodzaju herby z autografami. Całe środowisko ruszyło się razem. W okresie, kiedy powstała akcja All for Pius, byłem na przededniu otwarcia klubu The Fresh. Pojawiła się inicjatywa pomocy Karolowi, więc no, było bardzo naturalną rzeczą, że po prostu udostępniliśmy klub na organizację tego wydarzenia. Był dla nas to ciężki test, dlatego że jeszcze przed otwarciem tłumy ludzi po prostu były tak gęste, że jeszcze później długo w trakcie działania klubu nie zdarzały nam się takie imprezy. Było to fascynujące, że tyle osób zaangażowało się w pomoc, od klejenia plakatów, organizacji, artystów, którzy wystąpili, czy chociażby ludzi, którzy przyszli na tą imprezę i często kupowali po kilkanaście biletów. Udało się zebrać całkiem, wydaje mi się, sporo pieniędzy i też dzięki jakiemuś zamieszaniu medialnemu wokół całej sprawy wzbudzić zainteresowanie kolejnych osób. Fundacja Rozwoju Medycyny Człowiek Człowiekowi i MTV Polska zapraszają do akcji All for Pius. Nasz człowiek Karol Pius z zespołu 247 jest ciężko chory, choroba zaatakowała nerwy słuchu i potrzebują kosztownej operacji. Jeżeli chcecie nas wspierać, wchodźcie na stronę www.mtv.pl/all4pius. Był naprawdę pokaz tego, że ludzie, jeżeli jest naprawdę sprawa, która tego wymaga, potrafią się zjednoczyć i zrobić coś fajnego. Professor Skaczynski, he showed me the pictures and asked me if I can do operation and do an implantation of the ABI system. And so we thought about that case, and then we decided to firstly remove the bigger tumor. They had two tumors and the bigger one. Potem hardcore operacja, kilkanaście godzin i miesiące ćwiczeń, by móc słyszeć i chodzić, by na dobry tor wróciło moje życie. After the tumor resection was successful and all the important nerves are preserved, then we implanted an ABI system, and by my colleagues here in Warsaw of the International Institute of Hearing, they did the rehabilitation, and Karol became a very good performer with the system. Tommy, come in the house and eat your dinner. Listonosz zwykle przychodzi o godzinie 12. Ale powiedzmy tak. Listonosz zwykle przychodzi o godzinie 12. Prezentowanych jest 10 sygnałów. Pacjent wybiera przedstawiony obrazek i zaznaczona jest właściwa odpowiedź. Badanie, które przed chwilą wykonaliśmy, to skalowanie głośności. Sprawdzono, czy wrażenie głośności dla pacjenta, który korzysta z implantu bądź z aparatów słuchowych, jest prawidłowe. Powinieneś częściej pisywać do swojej matki. A z czytaniem z ust? Powinieneś częściej pisywać do swojej matki. Powinieneś częściej pisywać do swojej matki. Jutro może padać śnieg. Prognoza pogody przewiduje pada deszczu. Sytuacja ćwiczenia to była sytuacja sztuczna. Nie wyobrażamy sobie, żeby rezygnował z korzystania z tego, co ma i tylko wyłącznie opierał się na nowym urządzeniu. One mają się uzupełniać. 3 razy podglądał mi Pan te zdania. Ale nie czytałem. Mam nadzieję. Wyłączamy, dobra? Jest w stanie Pan policzyć, ile było wyrazów? Tylko. To jeszcze raz, jak mogę, to policzę. Ja powiem tak, Panie Karolu. Mogę? Panie Karolu. Panie Karolu. Jeżeli są 2 urządzenia, to swoboda tego odbioru jest duża, by nie powiedzieć ogromna. Jestem w stanie policzyć, ile ja wypowiadam wyrazów, tylko policzyć. Nieważne jakie wyrazy, tylko ile ich jest w zdaniu. Spróbujemy? Włączę ten to. To być może wygląda jako krótkie, przyjemne, mam nadzieję, spotkanie. To jest ogromny wysiłek, którego Karol musi dokonać. Wysiłek, który trudno zobaczyć, bo on się dzieje gdzieś tam w środku. Za każdym razem, jak tu jestem, to muszę wpaść do tego barku, bo to jest najlepsza szama.
Jeżeli wyjmujemy guz i wiemy, że nerw słuchowy nie funkcjonuje, czyli informacje z ucha wewnętrznego nie są przekazywane do mózgu, dlatego że nie ma połączenia, połączenie zostało uszkodzone, to musimy przenieść punkt naszej stymulacji do pnia, czyli tu umieścić elektrodę, to jest schemat elektrody, to są metalowe zakończenia elektrody. Jeżeli taka elektroda zostanie umieszczona w odpowiednim miejscu w pniu, odpowiedzialnym za słyszenie, to poprzez odpowiednie ustawienie procesora, odpowiednie dobrane parametry stymulacji elektrycznej możemy pobudzić komórki neuronalne już w pniu po to, żeby dalej informacja została przekazana do kory słuchowej i została zinterpretowana jako dźwięk. To urządzenie, ten procesor po pierwsze odbiera dźwięki, po drugie na podstawie tego, co odbiera, ustawia odpowiednie parametry stymulacji elektrycznej, czyli odpowiednie impulsy elektryczne, które następnie ta część na falach już radiowych przesyła przez skórę do implantu będącego częścią wewnętrzną, znajdującą się pod skórą. Wróciło, nagrałem spaloną słońcem płytę w marcu 08. Kroili mi znów głowę, hardcore narastał, bo to nie koniec, bowiem w pewnym momencie przestały działać nogi, kolejne operacje. Karol doszedł do siebie po pierwszej operacji. Była to mocna rzecz, gdyż ta operacja była wykonywana w bardzo ciężkich warunkach, jeżeli chodzi o to, w jakiej pozycji ona była wykonywana. To bardzo długa operacja, potem musiał nauczyć się znowu chodzić. Budowaliśmy wtedy nasze studio, więc zrobiliśmy testy i okazało się, że Karol może spokojnie rapować. Po zbudowaniu studia UMS-a w domu nagraliśmy drugi album, Spalenie innym słońcem. Płyta wyszła, nakręciliśmy teledysk Złe nawyki i 2 tygodnie po nakręceniu tego teledysku Karol trafił znowu na drugą operację. Przyszła informacja, że w drugim uchu zmiany nowotworowe zaczynają rozwijać się znacznie szybciej, że pozostawienie ich niechybnie będzie zagrażało jego życiu. We had to decide to remove that tumor, and then the idea came, why not implanting a second system on the second side. To była wielka rzecz też, kamera na sali operacyjnej, na auli, pełno lekarzy, którzy oglądają tę operację na żywo. We did this tumor resection, which was very, very difficult because the tumor was very big and very sticking to the brainstem. Ta operacja troszkę się skomplikowała, Karol szybko musiał zostać znowu otworzony, bo tam pojawił się jakiś krwiak w głowie. Wystąpiły pewne komplikacje po operacji. Koledzy z Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w takiej intensywnej terapii pooperacyjnej. I'm so happy that the facial nerve, both facial nerves could be preserved and the smile and the face of Karol is completely normal. Po drugiej operacji dochodził do siebie, ale wyszło już na to, że nie będzie mógł znaleźć z nami koncertów. Ciężko byłoby mu odróżnić głos publiczności od dźwięków zawartych w podkładzie. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili piksele na ekranie. Jeżeli mamy bardzo dużo tych pikseli, to składamy bardzo wyraźny obraz. Jeżeli mamy tych pikseli tylko, załóżmy, 10, no to widzimy obraz, ale on jest bardzo rozmyty. Te implanty nie są w stanie tego że tak powiem, przetworzyć i już koncerty z drugiej płyty wszystkie graliśmy i gramy, bo gramy je do teraz sami. Rejestrujemy to w każdym mieście, więc Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, zróbcie kurewski kanał zapisa! Kanał zapisa! Kanał zapisa! Pius został pozbawiony możliwości utrzymywania równowagi w pionie przez operacje, które przeszedł. Choroba Karola to nerw jak nerwu, mówi się popularnie, słuchowego, ale nie tylko realizuje funkcję słuchu, ale ten sam nerw, tylko jego inna część, realizuje funkcję kontroli równowagi, narządu równowagi. W związku z tym uszkodzenie tego nerwu związane najpierw z guzem, a potem z operacją powoduje zaburzenia funkcjonowania narządu równowagi, zaburzenie funkcjonowania błędnika. W związku z tym, kiedy on chodzi, kiedy on się porusza, tak naprawdę opiera się na czuciu w stopach. Ciężko sobie to wyobrazić. A jak widzicie, Karol chodzi. Wysyła SMS-y, I'm back. Po każdej operacji, po kolejnych nowych szwach. To mój zbój, to mój chwat, to mój wzór, to nasz brat. To ten Pius, co w szpitalu z uśmiechem światu mówił o rach. Kiedy rozstawialiśmy się po szczęśliwym wyleczeniu z komplikacji po operacji nerwiaka nerwu słuchowego, nie sądziłem, że tak szybko spotkamy się z innego powodu. Karol w międzyczasie przeszedł jeszcze operację kręgosłupa. Objawy dotyczyły po pierwsze
pierwsze paraliżu kończyn dolnych, niedowładu kończyn dolnych, po drugie zaburzeń czucia, a po trzecie bólów, strasznych bólów niereagujących na leki przeciwbólowe, nawet bardzo silne leki przeciwbólowe. Operacja na kręgosłup wynikająca dokładnie z tej samej choroby, guzów, które porosły mu w różnych miejscach ciała. Była to operacja neurochirurgiczna, ale jak na standardy neurochirurgii dosyć szeroka, bo obejmowała zarówno rdzeń, stożek końcowy, rdzenia, korzenie, kość krzyżową i również operację w jamie brzusznej. Dość szczęśliwie Karol zachował pełną stabilność i pełną elastyczność kręgosłupa, pomimo tego, że operacja zabrała mu fragment kości krzyżowej i zabrała mu niewielki na szczęście fragment kości kręgosłupa. Od tamtego czasu wciąż do siebie wracam, bo życie w moich butach to ciężka praca. Jak się słyszysz? Ja się słyszę dobrze. Słyszysz beat? Tak, słyszę beat. Tylko rapuję. Fuck, jakie to proste. Słyszę beat, dalej rapuję, kurwa no. Tysiące kurwa chirurgów, kurwa, i 600 000 euro tylko po to, żebyś mógł to powiedzieć do kurwy. I tego się trzymają. Miałem pewne obawy, byłem żywo podniecony tym, czy Karol podczas pierwszej nagrywki, po zainstalowaniu drugiego implantu, kiedy już naprawdę miał tylko ten cyfrowy, raczkujący słuch, ogarnie kwestię zarejestrowania utworu hip-hopowego. Jeżeli Karolowi uda się nadal kontynuować swoją pasję właśnie z tym typem procesora, to myślę, że to będzie jedyny taki przykład w sieci. I myślę, że wiele mądrych głów nie będzie chciało w ogóle w to uwierzyć. Po zrobieniu kolejnego próbnego nagrania okazało się, że z 2 implantami Karol spokojnie słyszy taktowanie bitu i spokojnie może nagrać album, czego efektem jest pełny album Live After Death. Jak możesz jeszcze troszkę głośniej, wiesz? Jest zajebiście, może być lepiej. Jest zajebiście, może być lepiej. Tak jest, zawsze. Production of a solo album, a CD, it is such an amazing story, such an amazing thing that he is able to work with his 2 implants just like a normal musician and to have fun with his work. Karol pokazuje hard ducha. Wiele osób z powodu złamanego palca u nogi czy kciuka by nie było w stanie podnieść mikrofonu do góry, bo by to im przeszkadzało. Karol pokazuje, że mimo poważnych operacji, bardzo poważnych, on może na co dzień prawie normalnie funkcjonować. Karol tą swoją postawą i pomysłami, które realizuje, pokazuje, że warto. Dziś to, co on demonstruje, to jest motywacja dla nas. To jest niezwykły bodziec do jeszcze większego wysiłku, że warto. Ja nie mówię tego, byś się rozczulał, poklepał po plecach, zaczął mówić o bzdurach. Chcę, żebyś przystanął i pomyślał chwilę. Czy lubisz historie tylko gdy są miłe? Sam wolę ludzi, co gdy malują obraz, nie patrzą jak tylko ładną farbę dobrać, ale jak pokazać prawdę. Czasem blizny, błysk, głębie, a nie tylko truizmy. To nie znaczy, że wszystko musi być krwawe. By było dobre, musisz zdać sobie sprawę, że czasem trzeba pokonać własną bestię, pożyć swoje buty. Opowiedz mi, kim jesteś. Opowiadam historię, głównie o sobie. Mówię, co przeszedłem, nie co zaraz zrobię. To wszystko prawda, dlatego się tym dzielę. Będzie prawdziwie, niekoniecznie weselej, bo ja się nie szczerze, chcę być szczery. Mówię, w co wierzę i jak trzymam stery. Zanim powiesz mi, jak mam żyć tutaj, posłuchaj. Spróbuj chodzić w moich butach.